Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem przedstawić Państwu ołówek, z którego korzystam w trakcie realizacji moich projektów, Lyra Dry, i porównać go ze znanym odpowiednikiem Pica Dry, a także pokazać, jak oba wypadają na tle zwykłych ołówków. Zapraszam na film. Firma Lyra jest marką niemiecką, choć należy do włoskiego koncernu FILA. Firma Pica z kolei jest również marką niemiecką. Oba prezentowane ołówki łączy to, że do pisania wykorzystuje się wkłady o grubości 2,8 mm. Podstawowe wkłady mają twardość 2B i według producentów w obu przypadkach powinny pisać po praktycznie każdej powierzchni. Lyra i Pica dostarczają też wkłady kolorowe, chociaż oferta w przypadku Pica jest aktualnie nieco większa. Ja w tym materiale będę jednak skupiał się jedynie na wkładach grafitowych. Drugą cechą wspólną obu ołówków jest plastikowa pochewka z zaczepem. Niewątpliwie jest to jedno z największych udogodnień tych ołówków i sprawia, że m.in. budowlańcy i stolarze tak chętnie po nie sięgają. Ja jednak postaram się przyjrzeć obu rozwiązaniom od strony majsterkowicza. Prezentację zacznę od Lyra Dry. Główna część uchwytu ma przekrój trójkątny, dzięki czemu ołówek nie toczy się po powierzchni. Mechanizm wysuwania grafitu jest podobny do tego w tzw. nożach do tapet z łamanym ostrzem. Niektórzy ten mechanizm nazywają półautomatycznym. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt, że rysik wysuwa się skokowo. Na górze ołówka odnajdujemy zatyczkę, którą można delikatnie przekręcić i wyciągnąć. To tutaj umieszczona jest temperówka, która pozwala nam naostrzyć rysik. Po ściągnięciu tej zatyczki możemy także wymienić rysik, przesuwając jego mechanizm w górę. Na pochewce znajduje się jedynie zaczep, który odgina się dość ciężko. Dzięki niemu możemy ołówek zaczepić o pasek lub kieszeń spodni. Przyznam, że nie doceniałem tego rozwiązania, dopóki się do niego nie przyzwyczaiłem. Nawet w małym warsztacie, takim jak mój, gdzie z każdego miejsca do szuflady z ołówkami są 2 kroki, rozwiązanie to wydaje się przydatne. Zwłaszcza, gdy w czasie pracy zawsze jest problem, gdzie odłożyć ołówek, żeby potem go nie trzeba było szukać. Dosyć popularnym ołówkiem, podobnym do Lyra Dry, jest Pica Dry. Należy tutaj zaznaczyć, że on jest jednak 2,5-krotnie droższy od poprzednika. Sam ołówek ma przekrój kołowy, ale żeby zapobiec się jego turlaniu po stole, producent umieścił na jego obudowie malutką kulkę. I rzeczywiście, w pewnym zakresie ogranicza ona toczenie się ołówka. Jednak rozwiązanie Lyry wydaje się tutaj dużo lepsze. Pica Dry jest ołówkiem automatycznym, a zatem posiada przycisk znajdujący się na górze, który wysuwa rysik. Możemy też przy wciśniętym przycisku delikatnie wsunąć rysik z powrotem, co pozwala nam płynnie regulować długość wysuniętej części. Wydaje się, że jest to rozwiązanie wygodniejsze od tego zastosowanego w Lyra Dry. Jednak okazuje się, że osoby, które dosyć intensywnie z nim pracują, narzekają na blokowanie się mechanizmu albo na wsuwanie się rysika pod wpływem większego nacisku, np. w trakcie ostrzenia. Choć podobno w nowej wersji tych ołówków ma się to zmienić. Aby włożyć rysik, należy wyciągnąć górny przycisk i wtedy nowy wkład można wsunąć w widoczną rurkę. Sam zaczep w pochewce jest sztywniejszy niż w przypadku Lyra. W przypadku Pica Dry temperówka została umieszczona na końcu pochewki, co jest w moim odczuciu rozwiązaniem gorszym, gdyż każdorazowo, gdy chcemy naostrzyć rysik, musimy ją wyciągnąć z kieszeni lub odczepić od paska. Czasem niektórzy narzekają, że ryflowanie w środku pochewki się ściera i ołówek nie trzyma się zbyt dobrze. Ja w swoich ołówkach nie doświadczyłem tego problemu, ale podejrzewam, że przy znacznie intensywniejszym użytkowaniu mogłoby się to pojawić w obu przypadkach. Porównajmy teraz wymiary obu ołówków. Widać na pierwszy rzut oka, że Pica Dry jest mniejszy i zgrabniejszy. W pochewce Lyra ma długość 17 cm, Pica jest o centymetr krótszy. Z kolei same ołówki mają odpowiednio 16,5 i 14 cm. Grubość ołówka Lyra to 15 mm, a jego pochewki to 18 mm, podczas gdy dla Pica te wymiary wynoszą odpowiednio 13 oraz 17 mm.
Przewężona część ołówka w obu przypadkach ma 40 mm. W przypadku Lyra jej grubość wynosi 6,5, a dla Pika 5,8 mm. Jeśli chodzi o wkłady, to Lyra dostarcza je w walcowych opakowaniach. Górną część obracamy tak, aby otwór na wierzchu znalazł się nad wybranym wkładem, a następnie przechylając pudełko wysuwamy rysik. W przypadku Pika opakowanie jest płaskie, a żeby wyciągnąć potrzebny wkład, należy odchylić górną część opakowania. Rysiki obu firm mają tę samą deklarowaną średnicę. Niemniej jednak wkłady Lyra mają długość 100 mm, podczas gdy Pika są o 1/4 dłuższe. W konsekwencji rysiki Pika, choć mają odpowiedni przekrój, to są za długie do ołówka Lyra, trzeba by było je skracać. Natomiast rysiki Lyra można spokojnie wkładać do ołówka Pika. Za chwilę porównam, jak radzą sobie te ołówki na kilku rodzajach powierzchni. Chciałbym je jednak zestawić również z kilkoma zwykłymi ołówkami. Będzie to Bic Criterium o twardości 2B, Stabilo Otello o twardości 2B, automatyczny penak z rysikiem o średnicy 1,3 mm i twardości HB oraz krótki darmowy ołówek z marketu budowlanego. Ołówki Bica oraz Stabilo mają sześciokątny przekrój, jednak tylko w przypadku Bica pozwala on zapobiegać toczeniu się ołówka. Stabilo ma delikatnie bardziej zaokrąglone krawędzie, co sprawia, że ołówek turla się po powierzchni. Penak również, mimo trójkątnego przekroju, popchnięty toczy się bez zatrzymania. Zobaczmy, jak radzą sobie te wszystkie ołówki na różnych powierzchniach. Po każdej z nich jednokrotnie przejadę ołówkiem, starając się dociskać je we wszystkich przypadkach jednakowo. Na początku kartka papieru. Tutaj brak zauważalnych różnic. Teraz listewka sosnowa. Patrząc na ekran od prawej, pierwszy fragment pokryty jest olejem lnianym, środkowy chwilę wcześniej został zwilżony, a lewy jest suchy. Widać, że mniej wyraźny ślad pozostawiły ołówki na wilgotnej części drewna. Jedynie Pica-Dry poradził sobie tutaj bez problemu. W pozostałych przypadkach ślady są praktycznie jednakowe. Na jesionie również wyniki są porównywalne. Praktycznie jednakowo wypadają wszystkie ołówki na płycie laminowanej. A także na sklejce. Również na aluminium wszystkie ślady są wyraźnie widoczne. Podobnie rzecz się ma w przypadku stali nierdzewnej. Różnicy też w zasadzie nie ma w przypadku PCV. Na gumowym wężu ogrodowym wszystkie wypadają troszkę gorzej, chociaż, o dziwo, ołówek z marketu budowlanego zostawił najwyraźniejszy ślad. Na kafelkach też praktycznie nie widać różnicy. Dopiero na plexi widoczne ślady po pojedynczym przejechaniu ołówka zostawiałem jedynie Pica-Dry i Lyra-Dry. W pozostałych przypadkach, żeby ślad zaczął być widoczny, należało kilkakrotnie przejechać grafitem. Ostatecznie jedynie automatyczny penak praktycznie nie pozostawił śladu. Na szkle nie poradził sobie żaden z ołówków.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że chociaż rysiki Lira są dostarczane na pozór zaostrzone, warto je jednak jeszcze podostrzyć. W przeciwnym razie ich kąt wierzchołkowy będzie zbyt duży i może być problem, aby przeszły na wylot w otworach niektórych narzędzi traserskich, jak ten kątownik japońskiej firmy Wolfcraft. Jednak gdy naostrzymy rysik wbudowaną temperówką, nie będzie problemu, aby skorzystać z tego przyrządu. Jak widać, wszystkie porównywane ołówki możemy bez problemu wykorzystywać do takich zadań. Podsumowując, pod względem skuteczności rysowania po różnych powierzchniach najlepiej wypada Pica Dry, a w drugiej kolejności Lyra Dry. Jednak różnice nie są znaczące. Największe problemy ołówki miały z pisaniem po pleksy i po zawilgoconym drewnie. W pozostałych przypadkach trudno było doszukiwać się znaczących różnic. Zaletą Pica Dry i Lyra Dry są ich pochewki, choć trzeba tutaj dodać, że nawet do zwykłego ołówka można o taką się postarać. Lyra jest tutaj największym ze wszystkich ołówków, co delikatnie przemawia na jej niekorzyść. Z kolei darmowe ołówki z marketów budowlanych są względnie krótkie, więc mogą być mniej wygodne do rysowania. Dla odmiany Lyra Dry chyba najpewniej ze wszystkich będzie leżała na stole bez ryzyka stoczenia się. Pod względem ceny, która dla Majsterkowicza może być nie bez znaczenia, oczywiście najlepiej wypadają zwykłe ołówki. Bic czy Stabilo można kupić za około 2 zł, a zatem mniej niż wkłady do Lyra Dry, o Pica Dry nie wspomniawszy. Przyzwoicie cenowo wypada również Penak, który kosztuje około 8 zł, ale wkłady do niego można dokupić za około 40 groszy za sztukę. Lyra Dry jest wyraźnie droższa, bo kosztuje około 20 zł, a jeden wkład to koszt około 2 zł. W przypadku Pica Dry cena ołówka to już około 45 zł, a jeden rysik kosztuje ponad 4 zł, choć co warto wspomnieć, jest on o 25% dłuższy od tego stosowanego w Lyra Dry. Ostatecznie każdy ołówek oceniłem za jakość pisania po poszczególnych powierzchniach, a to z kolei przełożyło się na średnią ocenę. Oceniwszy te produkty jeszcze w ramach kryterium ergonomii, stabilności i ceny, uwzględniając wagi odzwierciedlające moją subiektywną ocenę istotności poszczególnych kryteriów z perspektywy Majsterkowicza, mój ranking wygląda następująco. Jak widać, najlepiej wypadła Lyra Dry i dlatego to z niej aktualnie korzystam.